Lekcja 1. Zdrowe wybory. Prawdopodobnie będzie to o wiele zdrowsze niż w przypadku osób, których dieta składa się z dużej ilości produktów o wysokiej zawartości cukru. Zdecydowanie. Zrównoważona dieta jest niezbędna dla utrzymania dobrego zdrowia. Często zastanawiam się, jak niektórym ludziom udaje się spożywać tak dużo słodkich przekąsek. To zagadka. Być może wykształcili w sobie upodobanie do słodyczy, którego nie sposób się oprzeć. Całkiem możliwe. Chodzi o znalezienie równowagi między przyjemnościami a odżywianiem. Tak, kluczem jest umiar, jeśli chodzi o delektowanie się smakołykami, ale bez przesady. Odkryłam, że jedzenie większej ilości owoców i warzyw może pomóc zaspokoić zachcianki. Dokładnie. Naturalne słodycze są często o wiele smaczniejsze niż przetworzone. Postanówmy wspólnie dokonywać zdrowszych wyborów. Lekcja 2. Walidacja parkingu. Myślę, że możesz uzyskać potwierdzenie parkowania w recepcji. To bardzo pomocne. Samo przyniesienie biletu parkingowego do recepcji wydaje się proste. Rzeczywiście, oszczędza to cierpienia związanego z wygórowanymi opłatami parkingowymi. Kiedyś wydałem małą fortunę na parking. Miałem wrażenie, że zasilam budżet małego kraju. Ach, czyli podatek parkingowy naprawdę istnieją, prawda? Naprawdę, czasami zastanawiam się, czy mógłbym wynegocjować lepszą cenę. Może mógłbyś rozpocząć rewolucję w opłatach parkingowych. Tak, precz z wysokimi opłatami parkingowymi. Już widzę te transparenty protestacyjne. Byłbym twoim wiernym zwolennikiem, machającym znakiem i opłakującym utracone dolary. Lekcja 3. Uzupełnianie zapasów. Ciekawi mnie, czy jest coś konkretnego, co chciałbyś, żebyśmy uwzględnili w uzupełnieniu zapasów. Myślę, że rozsądnym posunięciem byłoby dodanie do listy kilku zdrowszych przekąsek. Wspaniały pomysł. Może jakaś mieszanka owoców i orzechów by się nadała? Tak, a może trochę batoników zbożowych na tę chwilę w biegu. Idealnie. I już sobie wyobrażam, jak nasza szafka ze przekąskami zamienia się w oazę zdrowia. Rzeczywiście, byłby to zachwycający widok, pełen żywych kolorów i pożywnych wyborów. Dzięki temu nie ulegniemy pokusie sięgnięcia po niezdrowe przekąski. Zgadza się. Dobrze zaopatrzona spiżarnia jest niezbędna do utrzymania zbilansowanej diety. Finalizujmy tę listę, żebyśmy mogli zaopatrzyć się w nowe zdrowe przysmaki. Lekcja 4. Podkreślanie mocnych stron. Podkreślę swoje mocne strony i podam konkretne przykłady na poparcie moich twierdzeń. To doskonała strategia. Konkretne przykłady zawsze dodają wiarygodności twierdzeniom. Rzeczywiście, to jak przedstawienie dowodów w sądzie wzmacnia to twoją sprawę. Zgadza się. Świadczy to nie tylko o pewności siebie, ale także o dogłębnym zrozumieniu własnych możliwości. Uważam, że skuteczne wyrażanie swoich mocnych stron jest niezwykle istotne, zwłaszcza w środowisku zawodowym. Zdecydowanie. Może mieć znaczący wpływ na rozmowy kwalifikacyjne i prezentacje. Ponadto pozwala innym dostrzec wartość, jaką wnosisz do zespołu. Tak,
Gdyby tylko każdy mógł podkreślać swoje mocne strony tak łatwo jak ty. Może powinnam zacząć prowadzić kurs mistrzowski na temat autopromocji. Lekcja 5. Nowe przygody. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia tej nowej przygody i stworzenia trwałych wspomnień. Oczywiście, każda przygoda to historia czekająca na rozwinięcie. Mam przeczucie, że tym razem będzie dużo śmiechu, a może i parę niespodzianek. Och, niespodzianki zawsze dodają odrobinę emocji. Miejmy nadzieję, że będą to miłe niespodzianki. Rzeczywiście, wolę, żeby moje niespodzianki były pozytywne, najlepiej z ciastem. Ciasto to wspaniały wybór. Sprawia, że każda przygoda staje się o wiele lepsza. Może powinniśmy postawić sobie za cel znalezienie najlepszego ciasta w każdym mieście, które odwiedzamy. Brzmi jak pyszna wyprawa. Jestem w pełni za. Oto przyszłość pełna śmiechu, niespodzianek i oczywiście ciasta. Lekcja 6. Dolina Śmierci. W rezultacie upału i suszy Dolina Śmierci została sklasyfikowana jako pustynia. Rzeczywiście, fascynujące jest, jak tak ekstremalne warunki tworzą niepowtarzalne krajobrazy. Jego surowe piękno budzi podziw, choć nie chciałbym tam mieszkać. Zgadza się, to jak naturalne dzieło sztuki, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Temperatury mogą być ekstremalne, co sprawia, że jest to trudne środowisko. Tak, jednak jest to również siedlisko wielu form życia, które znakomicie się przystosowały. Odporność natury może być naprawdę zadziwiająca. Nie sądzisz? Zdecydowanie, to przypomnienie o niesamowitej zdolności adaptacji życia. Może powinniśmy zaplanować wizytę, aby zobaczyć na własne oczy ten fascynujący ekosystem. Lekcja 7. Misje historyczne. Historia ta sięga czasów pierwszych Hiszpanów, którzy przybyli tu w ich swałej wieku. Fascynujące. Stara misja w San Antonio jest dość sławna, prawda? Rzeczywiście, Stanowi ona świadectwo trwałego dziedzictwa pierwszych odkrywców. Słyszałem, że architektura jest zachwycająca i bogata w historię. naprawdę. Każdy kamień opowiada historię przeszłości, pełną przygód i wyzwań. Mogę sobie tylko wyobrazić, z jakimi przeżyciami musieli się mierzyć pierwsi osadnicy. Tak, I wytrwałość utorowała drogę wielu kolejnym. Może powinniśmy odwiedzić misję i zanurzyć się w jej historii. Wspaniały pomysł. To byłby wspaniały sposób na nawiązanie kontaktu z naszym dziedzictwem. Lekcja 8. Dokonywanie wpłaty. Aby zagwarantować rezerwację, wymagany jest depozyt. Tak, rozumiem. Zakładam, że to niewielka kwota, prawda? Dokładnie. Wymagamy niewielkiej zaliczki przy rezerwacji. To całkiem rozsądne. To gwarantuje zaangażowanie obu stron. Dokładnie. Pomaga to również uniknąć odwołań w ostatniej chwili. Doceniam tę przejrzystość. Dzięki temu planowanie jest o wiele łatwiejsze. Po wpłaceniu depozytu możemy bez obaw przystąpić do dalszych ustaleń.
Świetnie. Przygotuję potrzebne środki. Upewnimy się, że wszystko jest w porządku, aby zapewnić Ci bezproblemową obsługę. Lekcja 9. Poznawanie tanich aktywności. Chętnie dowiem się, jakie niedrogie aktywności można wykonywać w czasie podróży. Oczywiście, jedną z moich ulubionych sugestii jest poszukanie darmowych wycieczek pieszych po mieście. Brzmi pysznie. To wspaniały sposób na odkrywanie i poznawanie lokalnej kultury. Dokładnie. Często te wycieczki prowadzą pasjonaci, lokalni turyści, którzy dzielą się ukrytymi perełkami. Słyszałem, że niektóre z nich oferują nawet wskazówki dotyczące najlepszych miejsc do jedzenia. Tak, to jak darmowy przewodnik po mieście. Cóż za fantastyczny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i jednoczesne przeżycie czegoś wartościowego. Zdecydowanie. Eksploracja nie zawsze musi być droga. Starajmy się szukać takich okazji podczas naszych podróży. Lekcja 10. Historia hoteli. Komfortowe zakwaterowanie gwarantuje przyjemny pobyt. Świetnie. Nie mogę się doczekać, aż poznam historię hotelu, kiedy już tam będziemy. Słyszałem, że hotel ten skrywa ciekawe historie. Rzeczywiście, historyczne hotele często mają urok, którego brakuje nowoczesnym obiektom. Tak, zawsze fascynuje mnie poznawanie ludzi, którzy kiedyś przechadzali się tymi korytarzami. A wydarzenia, które mogły mieć miejsce w tych murach. Być może moglibyśmy poprosić personel o oprowadzenie nas po historii hotelu. Wspaniały pomysł. Dodałby naszemu pobytowi dodatkowej przyjemności. Odkryj przeszłość, ciesząc się jednocześnie teraźniejszością. Lekcja 11. Odległość do pokonania pieszo. Brzmi wspaniale. Czy to miejsce jest w zasięgu spaceru od naszego domu? Nie, to tylko krótki spacer od wyjścia z osiedla. Dobrze wiedzieć. Wolę chodzić pieszo niż jeździć samochodem, kiedy tylko mogę. Oczywiście, pozwala podziwiać widoki i zaczerpnąć świeżego powietrza. Poza tym to świetny sposób na spalenie kilku kalorii przed posiłkiem. Zupełnie słusznie. To jak prewencyjny atak na poczucie winy. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście tak samo entuzjastycznie nastawieni do spacerów jak my. Nie mam wątpliwości, że tak będzie. W końcu, kto nie lubi przyjemnego spaceru? Oto nasz cudowny spacer i przygoda, która na nas czeka. Lekcja 12. Jasne światło słoneczne. Muszę krzyczeć, bo słońce świeci tak jasno, że muszę mrużyć oczy. Rzeczywiście, mam wrażenie, że słońce próbuje konkurować z moimi okularami przeciwsłonecznymi. Myślę, że wyjdę na dwór i się pobawię. Pogoda jest po prostu zbyt piękna, żeby się oprzeć. Wspaniały pomysł. Może zorganizujemy spontaniczną grę we frisbee? Brzmi fantastycznie. Chyba będę musiał poćwiczyć kilka rzutów, żeby nie narobić sobie wstydu. Nie bójcie się. Wykorzystam swoją wiedzę, aby upewnić się, że nie zranimy przypadkowo żadnego przechodnia. Doceniam Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo publiczne. Może spakujemy sprzęt? Zdecydowanie.
Wykorzystajmy ten wspaniały dzień, zanim przeminie. Oto to za jasne słońce i jeszcze jaśniejsze chwile przed nami. Lekcja 13. Eksploracja Wielkiego Kanionu. Obszar Wielkiego Kanionu ma ponad milę głębokości, prawda? Tak, i jest zdumiewające, że ponad 1000 mil kwadratowych stało się Parkiem Narodowym Wielkiego Kanionu. Rzeczywiście, to tak, jakby natura w miarę upływu czasu demonstrowała swój kunszt poprzez erozję. Zdecydowanie. Każda warstwa skały opowiada historię milionów lat geologicznej historii. Fascynujące jest zastanawianie się nad siłami natury, które ukształtowały tak majestatyczny krajobraz. Zgadzam się. Mogę sobie tylko wyobrazić zapierające dech w piersiach widoki, które czekają na nas na krawędzi. Może powinniśmy zaplanować pieszą wycieczkę, aby zobaczyć cuda tego miejsca na własne oczy. Brzmi wspaniale. Nie mogę się doczekać, żeby doświadczyć jego majestatu z bliska. Naszą misją jest uwiecznianie każdej chwili na fotografiach. Lekcja 14. Odpowiedzialność za środowisko. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc planecie, czyż nie? Całkowicie się zgadzam. Jedną prostą rzeczą, którą wszyscy możemy zrobić, jest ograniczenie zużycia plastiku. Dokładnie. To zdumiewające, ile odpadów może powstać z plastiku jednorazowego użytku. Tak, wierzę, że moglibyśmy również promować recykling w naszych społecznościach. To wspaniała sugestia. Edukacja jest kluczem do kształtowania lepszych nawyków. A może moglibyśmy zorganizować lokalne sprzątanie, żeby zainspirować innych. Świetny pomysł. To byłby fajny sposób na zebranie ludzi w szczytnym celu. Ponadto moglibyśmy cieszyć się świeżym powietrzem, jednocześnie robiąc coś dobrego. Razem stworzymy czystszą i bardziej zieloną planetę. Lekcja 15. Poranna rutyna. To ma sens. Po joggingu wziąłem szybki prysznic, żeby się odświeżyć. Idealny sposób na rozpoczęcie dnia. Nie ma nic lepszego niż prysznic po treningu. Rzeczywiście. To tak, jakby woda zmywała pot i zmęczenie. Ponadto jest to okazja do zastanowienia się nad celami, jakie stawiasz sobie na dany dzień w zakresie kondycji fizycznej. Zgadza się. Często zastanawiam się nad kolejnym wyzwaniem treningowym. Może moglibyśmy stworzyć wspólny plan ćwiczeń, żeby wzajemnie się motywować. Bardzo bym chciał. Odpowiedzialność może sprawić, że podróż będzie przyjemniejsza. Oczywiście, a potem możemy świętować nasze postępy przy koktajlach. Wypijemy za zdrowszy styl życia i orzeźwiające poranki. Lekcja 16. Pomysły kulinarne. Ostatnio eksperymentuję z wołowiną i włoskimi przyprawami. Muszę spróbować następnym razem. Brzmi przepysznie. Zdecydowanie tak. Smaki idealnie się komponują, tworząc wytrawne dania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaki zapach unosił się w kuchni. To wystarczy, aby każdy miał ochotę na treściwy posiłek. Co jeszcze planujesz dodać do swojego kulinarnego arcydzieła? Rozważałem dodanie do wołowiny pieczonych warzyw.
Wspaniały pomysł. Dodadzą daniu koloru i zdrowej równowagi. Może następnym razem ugotujemy razem. Przydałby mi się pomocnik szefa kuchni. Lekcja 17. Powrót do szkoły. We wrześniu wracamy do szkoły i zaczynają wiać jesienne wiatry. Tak, to pora roku, kiedy wszystko wydaje się świeże i pełne potencjału. Październik niesie ze sobą poczucie ekscytacji, prawda? Zdecydowanie. Zmieniające się liście i niższe temperatury działają orzeźwiająco. Nie zapominajmy też o oczekiwaniach na obchody Halloween. O tak, uwielbiam kreatywność związaną z planowaniem kostiumów. Może powinniśmy dopasować nasze stroje na imprezę tematyczną. Brzmi pysznie. Duet zawsze kradnie szów, prawda? No cóż, Za jesień pełną radości, nauki, kreatywności. Lekcja 18. Wieczne dni. W samą porę odzyskałem kapelusz. drzewa kołysały się jak szalone. Ich gałęzie szeleściły i falowały na gwałtownym wietrze, czyż nie? Zdecydowanie. To było tak, jakby brali udział w jakimś tańcu. Muszę przyznać, że widok był zarówno zabawny, jak i nieco chaotyczny. Rzeczywiście, spodziewałem się, że któryś z nich zacznie tańczyć kongą. To byłoby niezłe widowisko. Dołącz do nas na taneczną imprezę przy drzewie. Wierzę, że możemy zapoczątkować nowy trend w docenianiu natury. Kto by pomyślał, że drzewa mogą być tak zabawne? Natura potrafi nas zaskakiwać, prawda? Lekcja 19. Planowanie z wyprzedzeniem. To ma sens. Czy powinienem zarezerwować wszystkie noclegi z wyprzedzeniem? Tak, uważam, że byłoby to mądre, zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak szybko miejsca się zapełniają w czasie wakacji. Zgadza się. Lepiej zabezpieczyć swoje plany wcześniej, niż działać w ostatniej chwili. Nie chciałbym musieć spać w samochodzie z powodu braku rezerwacji. Tak, to nie byłoby idealne doświadczenie podróżnicze. Wezmę sobie Twoją radę do serca i zacznę dokonywać rezerwacji. Świetnie. Pozwoli nam to skupić się na cieszeniu się podróżą bez zmartwień. Niech podróże będą gładkie, a przygody dobrze zaplanowane. Lekcja 20. Wspólna zabawa. Gdybyśmy mogli grać razem, byłoby naprawdę fajnie. Oczywiście. Zawsze chętnie podejmę się przyjacielskiej rywalizacji. Może moglibyśmy zorganizować gry w tenisa lub badmintona? Brzmi pysznie. Dawno nie grałem. Świetnie. Już widzi ten śmiech i żartobliwe przekomarzania. Tak. I spodziewam się, że zwycięzca będzie się bezwstydnie cieszył. Oczywiście, zwycięzca zgarnie wszystkie prawa do przechwałek. Będę trenować ciężko, żeby mieć pewność, że zostanę mistrzem. Niech wygra lepszy. Nie mogę się doczekać naszego meczu. Lekcja 21. Energia odnawialna.
To świetny argument. Czy rozważałeś wykorzystanie energii odnawialnej w swoim domu? Zdecydowanie. To zrównoważony wybór, korzystny zarówno dla środowiska, jak i dla naszych portfeli. Rzeczywiście, Uważam, że panele słoneczne stają się coraz bardziej popularne. Tak, mogą znacząco obniżyć rachunki za energię i ślad węglowy. słyszałem nawet opowieści o domach, które wytwarzają więcej energii niż zużywają. To niesamowite. To jak mieć własną elektrownię na dachu. Będę musiał to dokładniej zbadać. Brzmi obiecująco. Razem odkryjmy te możliwości. Oto to za bardziej zieloną przyszłość dla nas wszystkich. Lekcja 22. Regeneracja mięśni. Ważne jest, aby wziąć 1 lub 2 dni przerwy na regenerację mięśni. Czy się z tym nie zgadzasz? Zdecydowanie. Regeneracja jest równie ważna jak sam trening. Jak utrzymać motywację, żeby faktycznie skorzystać z dni odpoczynku? Odkryłam, że przypominanie sobie, jak silniejsza będę po odpoczynku, naprawdę pomaga. To doskonała strategia. Często czuję się winny, robiąc sobie przerwę. Rozumiem, ale pamiętajcie, nawet sportowcy robią sobie przerwę, żeby dać ciału czas na regenerację. Rzeczywiście, Może powinnam zacząć traktować dni odpoczynku jako niezbędny element mojego treningu. Tak, chodzi o równowagę, o mocne parcie i danie sobie czasu na regenerację. przyjmę Twoją perspektywę. Za silniejsze mięśnie i mądrzejszy trening. Lekcja 23. Czas dla siebie. Och, ostatnio to jest wyzwanie. Mam wrażenie, że nigdy nie mam wystarczająco dużo czasu dla siebie. To całkiem zrozumiałe. Życie ma to do siebie, że nakłada na nas obowiązki, prawda? Rzeczywiście, czasami zastanawiam się, czy nie powinienem zatrudnić managera czasu, który by mnie pilnował. Zarządzanie czasem brzmi jak doskonała inwestycja. Zapłacę ci kawą i wdzięcznością. Dokładnie. Może powinnam przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne na to stanowisko. Wyobraź sobie CV, ekspert w zarządzaniu marnowaniem czasu i odkładaniem zadań na później. Z pewnością zatrudniłbym osobę, która twierdzi, że opanowała sztukę równowagi. To kluczowa umiejętność. Może powinniśmy zastanowić się nad sposobami na wygospodarowanie większej ilości czasu dla siebie. Wspaniały pomysł. Twórzmy plan, który pozwoli nam ustalić priorytety w tym chaosie. Lekcja 24. Media społecznościowe. Zgadzam się, ich sposób korzystania z mediów społecznościowych jest godny pochwały. Zdecydowanie. To może być potężne narzędzie do budowania więzi i kreatywności. Rzeczywiście, Niektórzy potrafią zainspirować tysiące ludzi jednym postem. Tak, to niesamowite, jak jedno zdjęcie może zapoczątkować ruch lub trend. Czasem zastanawiam się, czy kiedykolwiek będę w stanie stworzyć treść, która wywoła tak silny oddźwięk. Nigdy się nie dowiesz, dopóki nie spróbujesz. Być może masz ukryty talent, który czeka na odkrycie. może powinnam zacząć dokumentować moje przygody wpis po wpisie. Brzmi jak świetny plan. Twoje doświadczenia zasługują na to, by się nimi podzielić.
Oto toast za przyjęcie świata mediów społecznościowych z entuzjazmem. Lekcja 25. Radzenie sobie z konfliktami. Czy masz jakieś rady, jak skutecznie rozwiązywać konflikty? Uważam, że najlepiej będzie zająć się nimi szybko i dyplomatycznie. To świetna rada. Unikanie konfliktów często pogarsza sytuację. Dokładnie. To tak, jakby pozwolić małemu pożarowi rozrosnąć się w szalejący ogień. Wolałbym ugasić płomienie jak najszybciej. Tak, otwarta komunikacja jest kluczem do rozwiązywania nieporozumień. Może powinnam poćwiczyć moje umiejętności dyplomatyczne, zaczynając od drobnych nieporozumień. Wspaniały pomysł. To świetny sposób na budowanie pewności siebie w rozwiązywaniu konfliktów. Wypijmy za to, żebyśmy podchodzili do naszych różnic z wdziękiem i zrozumieniem. Lekcja 26. Schludna szafa. Wspaniale jest mieć uporządkowaną szafę, prawda? Zdecydowanie. Jest coś satysfakcjonującego w zorganizowanej przestrzeni. Zdecydowanie. Zmniejsza stres i sprawia, że znalezienie czegoś jest o wiele łatwiejsze. Tak, środowisko wolne od bałaganu często prowadzi do wolnego od bałaganu umysłu. Kiedyś zrobiłam porządki w szafie i znalazłam ubrania, o których zapomniałam. To zawsze miła niespodzianka. To jak zakupy we własnej szafie. Powinnam to robić częściej. Porządek w szafie może nawet zainspirować do nowych kombinacji strojów. No właśnie, może powinniśmy zorganizować imprezę z porządkowaniem szafy. Uwielbiam ten pomysł. Razem możemy stworzyć stylową i spokojną przestrzeń. Lekcja 27. Atrakcje w pobliżu. Tak, jest on oddalony o zaledwie kilka przecznic, co sprawia, że jego znalezienie i dostęp do niego są niezwykle łatwe. To wspaniale. Wolę chodzić pieszo niż jeździć samochodem, kiedy tylko mogę. Zgadza się. Spacer pozwala chłonąć atmosferę okolicy. Zdecydowanie. Często podczas spacerów odkrywa się urocze niespodzianki. Zgadzam się. Niektóre z najlepszych doświadczeń wynikają z nieoczekiwanych objazdów. Obiecajmy sobie, że wspólnie zbadamy te kilka przecznic i zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Nie mogę się doczekać. Może trafimy na jakąś uroczą kawiarnię albo butik. Och, mam taką nadzieję. Pyszny poczęstunek umiliłby nam podróż. Oto nasza mała przygoda tuż za rogiem. Lekcja 28. Motel kontra hotel. Motel zazwyczaj ma jedno lub dwa piętra, natomiast hotel ma zazwyczaj wiele pięter. Rzeczywiście, fascynujące jest, jak bardzo te obiekty różnią się pod względem struktury i udogodnień. Tak, Doceniam przytulną atmosferę moteli, prawie jak w domu z dala od domu. Zdecydowanie, wygoda parkowania tuż przy pokoju jest bardzo kusząca. Przyznam, że lubię wjeżdżać z walizką prosto do pokoju, bez konieczności przedzierania się przez labirynt dróg. To zdecydowanie zaleta. Tymczasem hotele często oferują bardziej luksusowe warunki.
Zupełnie słusznie. To jak wejście do wspanialszego świata pełnego możliwości. Być może powinniśmy skorzystać z obu typów zakwaterowania podczas naszej następnej podróży. Brzmi jak wspaniały plan. Różnorodność zawsze dodaje podróżom emocji. Lekcja 29. Zakupy w butikach. Cóż, ten butik oferuje wyjątkowe i modne projekty, które naprawdę się wyróżniają. Rzeczywiście, każdy element zdaje się opowiadać własną historię, co jest dość intrygujące. Często mam wrażenie, że zakupy w butiku są jak wyprawa na poszukiwanie skarbów. Oczywiście, nigdy nie wiesz, jakie urocze niespodzianki możesz odkryć. Ponadto osobiste podejście personelu często podnosi poziom zakupów. Tak, mogą zaoferować porady stylistyczne, które zrobią ogromną różnicę. Kiedyś znalazłam w butiku spektakularną sukienkę, która stała się tematem rozmowy. To właśnie piękno niepowtarzalnych projektów. Potrafią one wywołać zachwycające interakcje. Odwiedźmy razem ten butik. Lekcja 30. Eksploracja okolicy. Tak, jest on oddalony o zaledwie kilka przecznic, co ułatwia jego znalezienie i dostęp. To świetna wiadomość. Wolę chodzić pieszo niż jeździć samochodem, kiedy tylko mogę. Zgadza się. Pozwala wchłonąć atmosferę okolicy. Dokładnie. Poza tym to świetny sposób na odkrycie ukrytych perełek po drodze. Zgadzam się. Czasami najlepsze doświadczenia można znaleźć poza utartymi szlakami. Obiecajmy sobie, że wspólnie zbadamy te kilka przecznic i zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Nie mogę się doczekać. Może odkryjemy jakąś uroczą kawiarnię albo uroczy sklepik. Och, mam taką nadzieję. Pyszny poczęstunek umiliłby nam spacer. Oto nasza mała przygoda tuż za rogiem.